No proszę, i schodki. Który dzisiaj? 28 sierpień 2025 rok. No i co właściwie powinno się zrobić? Przede wszystkim zastanowić się, bo Słońce znalazło się w Pannie, ale w Dradzie Skorpiona. Jak to wygląda? No, coraz bardziej interesująco, ale w ogóle witam Państwa, Ryszard Borowiecki, no i tak wygląda nasz kosmogram. Proszę się przyjrzeć. Chyba widać dokładnie Słońce i w Pannie. Ona oczywiście maszeruje w tą stronę. No i mamy tutaj Dradę Skorpiona na dole. Nie wiem, czy widać, ale jest. To jest bardzo ważne, dlatego że no cóż, z tym Skorpionem mamy pewne uzależnienia. Jakie? To pogranicze, to co zawsze tutaj mówię, pogranicze życia i śmierci. A ja się tutaj rozpinałem niepotrzebnie. A zaraz wsadzimy kosmogram po harcerstwu, tutaj się zapniemy. To nie dlatego, tylko mam tutaj mikrofon, a mikrofon merda troszeczkę. Nie chcę, żeby merda, bo wtedy zbiera bardzo źle dźwięki. Merkurego mamy oczywiście w stosunku do Słońca po 12 stronie, więc on jest ten epimedejski, ten, który się jąka i zastanawia. A jak się jąka i zastanawia, no to mamy szczęście, bo jak się zastanawia, to dobrze mówi. Dlatego też w polityce mamy takie sytuacje, troszeczkę czkawki dla tych, którzy wolno uważają, że wszystko wiedzą. I dlatego tutaj chylę czoła panu prezydentowi Nawrockiemu, że potrafi zrobić riposty na podstawie swojej historii. A to trzeba umieć i to trzeba po pierwsze być lotnym. To jest jedna rzecz. Dwa, że większość społeczeństwa jest nakarmione jakąś taką suchą karmą, która ta sucha karma do niczego nie prowadzi. Tak jak ta droga też do niczego nie prowadzi, ona jest tylko alejką. Ale czy alejką życia? Nie za bardzo, bo taka kamienna. Wolałbym jakąś inną, taką ścieżynkę pomiędzy jakimiś, nazwijmy to chwastami, ale chwastami typu wroty, czy tam jaskółcze ziele, czy jeszcze jakieś inne, chociaż z tym jaskółczym zielem trzeba troszeczkę, nie wolno przesadzać, bo ono jest takie, ale wroty jest no, bardzo ciekawą, interesującą, a także jest taka roślina, która nazywa się mimozą, tak popularnie, a wcale nie jest mimozą. I tutaj trzeba brać to wszystko pod uwagę, w dodatku jakby nie było, popatrzymy sobie na aspekty, no Słońce wreszcie jest w sekstylu do Księżyca. No to nareszcie mamy to porozumienie. Nareszcie społeczeństwo pojmuje, o co chodzi. To jest to społeczne, bo my teraz omawiamy oczywiście w tym całym, w całych opowieściach przez te 3 filmy, omawiamy te same sytuacje. To jest cały czas Panna. Jesteśmy w Pannie i w Pannie zdarzają się przypadki takie, że są Dwada-samce, o których bardzo ciężko cokolwiek się dowiedzieć, dlatego też propaguję te Dwada-samce, bo tak w rzeczywistości to, co powiedziałem wczoraj, że na Dwada-samcach zaledwie kilka osób pracuje, a potrafią, wszyscy wiedzą, co to jest Dwada-samca. Tylko niech mi udowodnią, że używają tej Dwada-samcy, a jestem pewien, że nie potrafią używać, dlatego że to no, trzeba ćwiczyć przy mistrzu. Mistrzem dla mnie był profesor Leszek Weres. Mistrzem dla mnie był Jacek, którego nie chcę wymieniać nazwiska, bo już go nie ma wśród nas, bo odszedł, ale opiekuje się na pewno mną jako astrologiem, bo on mnie zmusił do tego, żebym poznał te Dwada-samce i zrobił to w genialny sposób. Przez kilkanaście spotkań
tylko ćwiartował moją wyobraźnię właśnie nad Włada Samsa i zrobił to, co ja tutaj mówię. Co właściwie od 14 lat nic więcej nie mówię, tylko o Włada Samsach. Jeżeli ktoś tego nie pojmuje albo nie rozumie, to znaczy, że nigdy nie pozna astrologii, bo astrologia w Włada Samsach jest, jeżeli zna się Włada Samsa, to wówczas jest coś takiego jak zniknięcie obłędu, czy błędu i trafienie w samo sedno sprawy. Dlatego Włada daje nam ogromne możliwości nie tyle interpretacji, co możliwości celowego ustawienia kosmogramu. Jeżeli potrafimy celowo ustawić kosmogram, to wówczas jesteśmy... Halo, halo, to Ziemia. Już wiecie, o co chodzi. No dobrze. I teraz półsekstel jest z Wenus. Dobrze, że jest ten półsekstel, bo ten półsekstel stanowi o tym, że to jest jeden znak. Znaczy Słońce jest tylko jeden znak, ale czyli z tyłu. Jeżeli z tyłu jest Wenus, to całe szczęście, bo ona zostaje rozliczana. Jeżeli to jest tylko jeden znak, to jeżeli Słońce jest w Baranie, to Wenus jest w Rybach. A jeżeli w Rybach, no to gdzie są? Ecie-pecie. No i tak jest. Pytanie podstawowe. No i trzeba się z tego rozliczyć. Najbardziej potrafią się rozliczyć. I teraz skąd się te rozliczenia biorą? No stąd, że dobrze są ustawione szachy. Najbardziej niebezpieczną figurą w szachach jest konik, bo nikt mi nie powie, w którą stronę gdzie będzie miał swoje miejsce. I jeżeli ktoś jest naprawdę zdolny w szachach, to konikiem rozegra wszystko. A pamiętacie konia trojańskiego? No to jak? A takim koniem trojańskim kto jest? No przypuśćmy w założeniu, dla IPN-u jest pani, która była żoną pana, który miał tylko szkołę podstawową, a był generałem. No to już wiecie, o kogo chodzi, bo zaniosła nie do tego instytutu, do którego powinna zanieść. No a tutaj w tym momencie mamy wszystkich. Mamy zarówno jednego, jak i drugiego, tak? No i mamy w tym momencie piony zostały zdominowane przez co. No i teraz dokładna gra szachowa i miejmy nadzieję, że się uda, bo jest to jakby nie było w naszym interesie. To nie jest tak, że my nie bierzemy w tym udziału. Właśnie bierzemy w tym udział i to bardzo potężny udział, dlatego że odwracając się plecami do tej całej historii, którą oni propagują jako prawdę, możemy przepuścić to wszystko, no to proszę przejść. Bardzo dziwny dźwięk. A to co to? Helikopter ratowniczy leci do Matki Polki. Co ja mówię? Nie do Matki Polki. Nieważne. Leci do szpitala pewnie po jakiś poważny wypadek. Bo wtedy one po prostu transplantacje są dzięki temu. W pewnym sensie jestem przeciwko, dlatego że przeciwko transplantacji nie jestem. Tylko moment, kiedy wiecie, kiedy jest to w humanitarny sposób robione, że ten człowiek naprawdę już nic z niego nie będzie, ale wtedy, kiedy jest on i wybierany, po prostu jeszcze funkcjonuje, jeszcze można go ratować i po prostu tylko ze względu na to, że komuś jest potrzebne coś, jakiś organ, no to jest trochę niehumanitarne, no nie? W tym momencie, a kiedyś opowiem o tym wszystkim, bo to jest bardzo ważna sprawa. Być katolikiem, być człowiekiem, który został ochrzczony,
i pozbawić kogoś życia. Czy można? Kiedyś w chrześcijaństwie było to zabronione, ale dzisiaj dopuszcza się wszelkich rzeczy. Zresztą co tu ukrywać, naród, który najbardziej handluje tymi organami, no to wiemy, kto to jest, a który sprzedaje najwięcej tych organów, też wiemy, kto to jest. I dwa narody, no jeden naród w tej chwili właśnie tworzy to działanie. Zresztą co tu ukrywać, my musimy troszeczkę pomyśleć o tym, jak to jest z tym humanizmem. No ale to odbiegamy od tematu, chociaż nie, bo dlatego, że jest skorpion, a skorpion to pogranicze życia i śmierci. Jeżeli pogranicze życia i śmierci, to musimy rozegrać tą sprawę być albo żyć. Czy żyć, czy umierać. Umierać za kogo i dla kogo. Powstanie warszawskie udało się, dlatego że pokazaliśmy światu, że to my walczymy i walczymy o wszystkich. Po Majdanie musieliśmy przyjąć ileś uchodźców i też pokazaliśmy, mimo to, że te osoby nie czują wdzięczności i nie potrafią powiedzieć, jeżeli oni potrafią, i tutaj nawet ten przedstawiciel potrafi powiedzieć słowa, które są niewyobrażalne, że to my mamy odpowiedzialność, to jaką oni mają odpowiedzialność za te swoje działania? A w dodatku jeszcze jednej rzeczy, że ich nostalgia nie sięga jakiejś historii. Ich nostalgia sięga raczej toporu. I to jest najbardziej niebezpieczne i te osoby powinny się troszeczkę poduczyć, co to była Ruś Kijowska i przyjąć tą nazwę i przyjąć tą historię, ale ona jest zbyt trudna dla po prostu takiego umysłu. No, uczyć się historii od, przypuśćmy, 5000 lat, to co my mamy, bo mamy ten kalisz i musimy wiedzieć, co to był szlak bursztynowy, co to był szlak jedwabny, skąd, dokąd, i musimy znać tych naszych władców, i którzy byli ochrzczeni, i tych, którzy nie byli jeszcze ochrzczeni, bo chrześcijaństwo zaczęło się tak w sumie niedawno, bo jeżeli patrzymy epokami, to właściwie epoka ta chrześcijańska, gdzie narodził się Chrystus, ona się już kończy. Przechodzimy w następną epokę, która jest epoką wodnika, i ta epoka zaznacza nam zupełnie inne kierunki życia, tak jak zresztą każda inna epoka, bo wcześniej przecież też wejście do Ziemi Świętej przez Mojżesza, gdzie on nie wszedł, a jest to stan właśnie teraźniejszy. To jest teraźniejsze, kiedy była panna, kiedy on chciał, ale nie mógł i musiał się kłócić, a właściwie działać przeciwko temu, że Bóg nie chciał mu pokazać tego dzieła, które potem oni muszą zrealizować. I no, teraz wiecie, dlaczego tak jest. I teraz trzeba jeszcze brać jeszcze jedną rzecz pod uwagę, że ta panna rozlicza każdego z nas, ale ich najbardziej, dlatego że oni podlegają historii. Oni mają 5000 ileś lat teraz, za chwilę minie, nie pamiętam dokładnej daty, dokładnie ile, ale to jest 5000 lat. Kiedy nasza historia może sięga nawet dalej, jeżeli patrzymy na historię czego? Krzemu i toporków krzemowych, które gdzieś tam eksportowaliśmy aż do równika, do Afryki w tamtych czasach, kiedy chyba raczej rozmawialiśmy w jednym języku, najszybciej migowym.
No bo jeżeli to było, jeżeli w ogóle istniał. No ale to zostawmy następnej historii. Teraz jeżeli patrzymy, tutaj mamy Uran, kwadratura Słońce. No fantastyczna ta kwadratura jest, dlatego że ona nam daje nowe spojrzenie, nowe zupełnie spojrzenie i przede wszystkim na wolność, na działanie, które jest najbardziej interesujące nas, czyli na niekonwencjonalne spojrzenie na to, co nazywamy rzeczywistością, a rzeczywistością nazywamy tą chwilę, która jest budowana właśnie teraz. I niekonwencjonalne podejście do zasad, innowacyjne spojrzenie na świat i zwrócenie uwagi, co tam jest i pojęcie tego, wykorzystanie to do maksimum, ale bez konsekwencji negatywnych, bo wodnik trzyma dzban i z tego dzbana uchodzi płyn, który się nazywa, najważniejszy płyn jaki jest, to jest woda, czyli H2O, ale to jest, można by to nazwać inaczej, aquavita, czyli woda życia, która daje coś fantastycznego, daje mądrość, bo jest nośnikiem pamięci. Kiedy wchodzimy w pewne struktury, to już woda zaczyna nie kłamać, a tworzyć balans świadomości, bo kiedy zaczyna nas, nazwijmy to, suszyć, wtedy następuje po prostu zwykły ból głowy i ten ból głowy jest spowodowany brakiem płynów, tak? A jeżeli brak płynów jest, no to wtedy wysychamy i jesteśmy, no co tu ukrywać, ale liściem na wietrze, i który nie ma szans, albo zostaniemy skręceni i wypaleni jak kubańskie cygaro, które no, w pewnym sensie daje jakąś satysfakcję, ale to już było kiedyś, że nas suszono i potem pozbawiano nas egzystencji. I ten naród nadal nie chce pojąć jednej rzeczy, że to właśnie oni dzisiaj chcą wieść prym, a nie potrafią do jednej rzeczy się przyznać. I nie potrafią jeszcze jednej rzeczy. Nie znoszą nas, lachów. Dlaczego? To jest powód dosyć trudny do zrozumienia, dlatego że oni by chcieli być cesarstwem, ale zostawili u nas włócznie świętego Maurycego i zgłupieli. Po prostu zgłupieli i o tym trzeba wiedzieć. I to jest właśnie ten wodnik, który mówi o tym, bo wodnik, teraz bierzcie pod uwagę, że jesteśmy bykiem jako naród. Zaraz zobaczę kto, ale raczej nie. Przepraszam, ale musiałem, no to jest ta moja praca. Musiałem odebrać telefon. I teraz idąc dalej, właśnie tutaj troszeczkę przyglądając się, tutaj no, czas bolszewizmu był przeogromny i ten czas bolszewizmu też niszczył. Przede wszystkim świadomość i działania. No ale zostawmy już tego Urana, przejdźmy do następnego, kwinkus z Neptunem i kwinkus z Plutonem. Ja już to wczoraj też opowiadałem o tym, ale kwinkus z Plutonem w tej chwili się uaktywni. Dlatego, że jest Adłada Samsa, no wiecie czego, bo już nie chcę powtarzać, trzeba mieć pamięć, a nie to, że cały czas tylko kawę na ławę. Nie. W astrologii trzeba myśleć. Jeżeli się nie myśli w astrologii, to tak jakbyśmy spędzili czas na toalecie, w toalecie, nie siedząc na muszli klozetowej, tylko stawiając klocka obojętnie gdzie. Znam takich z dzikich krajów.
Nawet widziałem na YouTubie, jak dzieciak mył naczynia i jemu się to nawet udawało. Była to najprostsza zmywarka, jaką widziałem w życiu, ale pomysł się liczy. Co prawda bardzo toaletowy, ale cóż, życie składa się z takich przyjemności. Jeżeli patrzymy na ten kwinkus z kolei między Słońcem a Uranem, przepraszam, między Słońcem a Neptunem, to jest z czego korzysta pan Nawrocki. Prezydent Nawrocki oczywiście, przepraszam panie prezydencie, potrafi pan ze spokojem i z ogromną kulturą rzucać lotkę historii, kiedy ta historia jest przekłamana. A pan tą lotką zwraca uwagę właśnie na cel tego przekłamania, bo czy my znamy historię? Jeżeli tylko od rodziców. Jeżeli ze szkoły, to dzięki dobremu nauczycielowi. Ale tych dobrych nauczycieli w całej swojej historii szkoły miałem tylko jednego, historyka prawdziwego, który umiał to przekazać i jak mówił, to mówił coraz ciszej o ważnych sprawach. I pokazywał nam prawdę w tej zagładzie kłamstwa. Pamiętam, kiedy w szkole podstawowej powiedziałem coś naprzeciwko, dzisiaj bym tego nie wypowiedział, ale w założeniu to, że był taki okres, gdzie zbliżaliśmy się do totalnego działania, czyli do tego, co było w świecie. To działanie jest w pewnym sensie dzisiaj kierunkiem, o którym mówił pan Karoń. I wracamy jakby do tej samej historii, co jest najbardziej nieprzyjemne, bo jakby nie było, im bardziej przyglądamy się działaniu, które było, a w tej chwili się odbywa, które jest bardzo skamuflowane. Między innymi tutaj możemy rozmawiać o panu, który jest, panu Szwabie dokładnie, który cały czas powtarza, że że lepiej nie mieć nic i być szczęśliwym. Ale jak się pozbyć własnej matki? Jak się pozbyć ojca? Jak się pozbyć swoich dzieci? Jak się pozbyć tego wszystkiego, tej ziemi? Jak się pozbyć tego kapelusza? Jak się pozbyć sumienia i rzeczywistości? Jak się pozbyć kosmogramu, kiedy go tworzymy i na godzinę, na minutę, na sekundę naszego urodzenia. Jak się pozbyć tego wszystkiego? Jak się pozbyć tych drzew? Jak się pozbyć was? Jak się pozbyć Boga? Jak się pozbyć wszechkosmosu? No, wiele jest tych pytań do Pana, którego i wszyscy ci, którzy wyznają tą umiejętność, uśmiechają się, bo nie zastanawiają się, co będzie z nimi dalej. Oni uważają, że przetrwają jako elita.
Elita to są 3-4 osoby, a mamy czasami więcej potomków, jak 3-4. Znam, gdzie było 14 dzieci. To co, cała 14 będzie elitą? Czy tylko to jedno, które wyznaczymy, które namaścimy, a reszta kim będzie? A co będzie, jeżeli ten ktoś zginie? Fakt faktem, jesteśmy potomkami tego złego, bo jeden drugiego zabił brata, tylko za garść soczewicy. No więc jak tutaj rozegrać tą sprawę, jak spojrzeć prosto w oczy historii, kiedy historia kołem się toczy i co? I teraz w tej epoce wodnika będziemy zbrodniarzami? No bo z tego wynika, bo w tej chwili właśnie odkrywa się to, że zrobiono z tej substancji i tak zwanego eksperymentu medycznego pole do rażenia nas. I w tej chwili właśnie Skorpion pokazuje, no nie jest to dzisiaj, oczywiście, że nie, bo trzeba brać pod uwagę, że dlaczego tak jest, a dlaczego mogę o tym mówić? Po pierwsze, działam na zasadzie historii i na zasadzie kosmogramu, ale jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo istotna w tym wszystkim, że niektórzy mają w swoim herbie kosmicznym znak Skorpiona jako przewodnika i oni będą o to walczyć. Na pograniczu życia i śmierci. I takim jest Robert Kennedy. Takie kilka osób jest u nas takich. Jest taka kobieta, która walczy o każde życie i każdą szczepionkę. Tłumaczy, co to jest. I jest chyba pan Płaczek, jeżeli się nie mylę, który fantastycznie to omawia i dzisiaj już jest w parlamencie. I świetnie, że takie osoby istnieją, bo te osoby dają nam w pewnym sensie źródło utrzymania naszych myśli, bo w tym momencie już nie błądzimy, a mamy możliwość oparcia się o nich czy wsparcia. A trzeba ich popierać, dlatego że kiedy byśmy zaprzestali to robić, tracimy moment człowieczeństwa, a moment człowieczeństwa jest wyjątkowo powiedzmy, że etycznie niebezpieczny, bo etyka w tej chwili, jeżeli przyglądamy się na tych, którzy tą etykę powinni nieść i oni już zbaczają od przysięgi tego człowieka, który świetnie znał astrologię, który mówił o tym, że lekarz nieznający astrologii nie powinien wykonywać tego zawodu. A zawód astrologa wymaga ogromnej etyki, dlatego że jakiekolwiek odejście od tego kosmogramu stanowi dosyć nieprzyjemne rzeczy. Zresztą kiedyś, jak mam pierwsze lekcje, to takie tete-a-tete, to rozmawiam właśnie ze swoimi uczniami o etyce i o tym, żeby powstrzymali się od głupot opowiadania, żeby zatrzymali to do siebie, żeby sprawdzili chociażby u mnie to, co chcą powiedzieć światu, dlatego że później są ogromne konsekwencje. Dzisiaj mówiłem właśnie Dawidowi o tym. Dawid usłyszał ode mnie i mówi, co ty mówisz? A ja mówię, proszę sprawdź w internecie. Właśnie dlatego, że niektórzy wchodzą gdzieś w astrologię w takie kierunki, które są szalenie niebezpieczne, które są tak niebezpieczne jak rozłożenie kart tarota. I możecie zostać już w tym. A dlaczego tak jest? Dlatego, że świat trzeba pomału konsumować i nim oddychać, ponieważ powietrze może być bardzo zatrute, jak w tych łazienkach w Oświęcimiu, bo można się nałykać bardzo niebezpiecznej substancji. No cóż, czasami trzeba opowiedzieć o czymś, o czym
inni nie wiedzą, bo uważają, że wszystko można zrobić. Można oczarować kogoś perfumami i pójść za nim, dlatego że on używa takie. A w rzeczywistości po przebudzeniu staje się tylko ofiarą. Czego? Zapachu czy też smrodu, braku rozsądku? Najważniejsze spowolnienie? Jest to jeden z czynników, który jest jeszcze nie, ale już dzisiaj rozpylany, chociażby w środowisku konsumenckim. Kiedy pokazują nam obraz, my chcemy go, ale kiedy jeszcze dochodzi zapach, wtedy nas po prostu ogarnia głód. Czego? Nie wiedzy, tylko pożarcia, żarcia, które jest niczym słomą, styropianem, wypełniaczem, nawet nie akwawitą, bo wodę też można zatruć i można doprowadzić do tego, że ona będzie dla nas nieprzyswajalna, kiedy jest zupełnie czysta, kiedy nie ma tych wszystkich składników, które nazywamy minerałami, czy też tego, czego nie ma najbardziej w życiu sensu. A sens odkrył japoński uczony, który woda dawała mu wskazówkę, czy jest mądra, czy jest beznadziejnie pozbawiona życia, czy też modlitwą można ją uzdrowić, negatywnymi czynnikami ją można pozbawić. I umiejętność rozpoznania tego daje światu zupełnie inne przeznaczenie, a przecież akwawita i wracamy do naszego wodnika i jesteśmy właśnie w tym momencie znowuż na straży rozsądku. Wodnik, akwawita i ten japoński profesor, który zauważył, że tak w życiu się funkcjonuje i można z pragnienia umrzeć, mając bardzo wiele płynu. A jednak życie jest zupełnie inaczej zbudowane. No cóż, świat oszalał i jesteśmy w tym szaleństwie, a potem działamy na tej zasadzie, że nie potrafimy pojąć jednej rzeczy, że jesteśmy tak bardzo nieświadomi. Świadomość nasza tylko spędza nam sen w nocy, gdzie śnimy o lepszym jutrze, gdzie patrzymy i obracamy się tyłem, dlatego że nie chcemy patrzeć, nie chcemy być. A to tylko aspekty, bo przecież w tych aspektach jeszcze jest Księżyc w kwadraturze do Wenus i ona właśnie wybiera nam zupełnie inne skojarzenia i zupełnie inne pragnienia. Czy warto? Zawsze warto spróbować, tak niektórzy mówią, a jeżeli się nie próbuje, wtedy się nie wie. Nie jest tak. Jeżeli możesz nie próbować, a iść prosto, to idź prosto. Jeżeli chcesz spróbować, to uważaj, że możesz zginąć. Jeżeli chcesz ginąć, to gin. Ale nie miej do nikogo pretensji potem w następnych wcieleniach, bo będziesz potem miał to zaznaczone w historii, bo jeżeli się przejrzy reinkarnację, to wtedy nagle dowiesz się, że jesteś którymś pokoleniem na tej ziemi i teraz masz najtrudniej, bo będziesz musiał odpracować to, co zrobiłeś, bo nie pomogłeś komuś.
Czy zdajesz sobie sprawę, że kiedy masz czarną masę wokół siebie, to w rzeczywistości kim będziesz? Przecież nie będziesz władcą. Czy Adolfem z Niemiec? Czy Hanem z Mongolii? A mogę, że Pinochetem albo jeszcze jakimś innym? Albo tu u nas w Polsce moczarem. To są ludzie bardzo niebezpieczni, ale nie zdają sobie sprawy, że oni będą musieli tu przyjść. I co dopiero wtedy? Ale o tym kiedy indziej. Bo to jest bez sensu teraz rozmawiać, kiedy jest tylko to pogranicze życia i śmierci, że najpierw życia, a potem śmierci w jednym znaku. A dopiero jesteśmy w Skorpionie. I w znaku Panny. A Panna przed nami otwiera sugestie, kim chcemy być i dokąd, jakie mamy błędy, jak się mamy rozliczyć z samym sobą. Moja wina, moja bardzo wielka wina. W Kościele katolickim bijemy się w piersi. Bo chcemy być pierwsi przed wszystkimi. Bo chcemy być niewinni, wyspowiadamy się i już jesteśmy czyści. Wcale tak nie jest. Dopiero będziemy czyści wtedy, kiedy naprawdę powiemy, że jesteśmy w pełni niewinni. A kiedy jesteśmy winni? Dosyć poważna zagadka. I zobaczcie, tyle można powiedzieć na temat tego, że jesteśmy w polityce i przechodzimy do polityki naszego życia, naszego sumienia. A w tym sumieniu zaczyna grasować co? Wenus? Czy inna planeta? Wszystkie planety są naraz. I one rozgrywają sobie z nami mecz piłki, ale tam nie ma żadnego Pelego, ani Platiniego, ani Bońka. Ani Lato, ani trenera. Bo trenerami jesteśmy sami my dla siebie i musimy uwzględnić jedną rzecz, że nie popełniamy błędu. A kiedy nie popełniamy błędu? Wtedy, kiedy znamy ten kosmogram, kiedy wiemy, na czym on polega i kiedy on jest prawidłowy. No cóż, potem zaczyna się kwinkun z Księżyca z Uranem, Neptunem. No cóż, zawsze warto poflirtować. Poflirtować w tym dobrym sensie z sobą i zastanowić się, czy ten flirt ma sens. Społecznie to się nazywają negocjacje, a prawidłowo kopanie dołków pod kimś. Czy samemu się w nie wpada? Oczywiście, że tak. Zaraz runie to wszystko. I zaraz będzie płacz na bezludziu. No cóż, jeżeli nie potrafimy stworzyć swojego pierścionka, to kiedy postawimy jakąkolwiek barierę? Jaka jest rzeczywistość tego? Jakie są pragnienia? A pragnienia są tylko jedne. Do jutra naszymi opowieściami, bo trzeba je wreszcie kiedyś skończyć. A kiedy one się skończą? Przed nami całe życie i cała historia. Pomału odchodząc,
Trzeba się zastanowić nad każdym krokiem, by nie popełnić błędu. A on czyha za każdym drzewem i robi takie uhu. Ale to nie sowa, ani nie puchacz, ani nie gołąbek pokoju. To po prostu sumienie. Czasami kukułka coś tam robi, a my odliczamy i trafiamy w samo sedno. Dlaczego? Dlatego, że tak chcemy, bo mamy naturę odchodzącego, a nie chcącego. Homo sapiens sapiens, człowieka myślącego. O Boże, jak daleko do rzeczywistości, pragnienia, sumienia. Trzymajcie się z Bogiem. Do zobaczenia. Do jutra.